Siemaneczko, ja jestem Nadiwins i przychodzę do Was z gorącym newsem a propos losów Path of Exile 1 i planów ogólnie między Path of Exile 1, Path of Exile 2. Dosłownie chwilę temu dostaliśmy info i cały film, w którym 3-minutowy film, w którym Jonathan odpowiada i mówi o planach i o dalszych losach, no zwłaszcza sezonu Path of Exile 1, ligi Path of Exile 1, na którą wszyscy czekają, fani PoE 1, no i co będzie z PoE 2. Także zapraszam do tego newsowego materiału. Jeżeli film Ci się podoba, jeżeli moja robota Ci się podoba, to subskrybuj koniecznie, bo każdego dnia pojawiają się filmy z Path of Exile na tym kanale. No i wpadaj na live'y na Twitch TV Nadin_Wins. Słuchajcie, tutaj jest szybka tylko notka na Xie. Generalnie polecam Path of Exile Xa, czyli Twittera, bo jak coś się dzieje, to oni raczej zawsze wrzucają info. Więc będąc na streamie teraz dowiedzieliśmy się właśnie o tym. Since the release of Path of Exile 2 in Early Access, our players have been asking about the future of PoE 1. Okej, Jonathan Rogers wyjaśnia w tym filmie, co się będzie działo. Lecimy. Hey guys, let's talk about PoE 1. Now when we announced PoE 2, we promised that we would continue to create PoE 1 expansions, and we do intend to keep that promise, but it's certainly been a lot harder to deliver on it than what we expected. Now the trouble really started after Settlers of Kalgur in July last year. The ideal time to have released 326 would have been late October, before the originally scheduled release of PoE 2's early access, but we just didn't think we could do it. It was too close to the huge circus that was the organisation around PoE 2's launch. But we also didn't want to immediately launch it right after PoE 2 either, so that kind of ruled out December. So then we're thinking, okay, we can't really have a launch in January due to Christmas, so we're really going to have to do it in February. And this wasn't great. It would mean 7 months with no leagues. But we really didn't think it was possible to do it any earlier than that. And we didn't really announce this exactly, but it was certainly something that we had said to quite a few people over time, so the community became generally aware that that was our plan. The issue is this. PoE 2's endgame needed a lot of work. Having the guys on the PoE 1 team help out for 3 months on PoE 2, given that 326 was 7 months away, seemed like a no-brainer, and man did PoE 2 need it. The problem is, we got to the middle of October, and PoE 2's launch was imminent, and I'll tell you what, taking people off PoE 2 at that point was just impossible. The endgame was not in a shippable state. But you know what? We could still do it. If the PoE 1 team just kept helping until PoE 2 shipped in late November, we could still do it. Maybe the scope would need to decrease a little bit, but mid-February was still possible. We just needed to ship this damn game first, get it out of the way. We literally couldn't think about anything else until it was done. But we still had time. The problem is, we were fooling ourselves. PoE 2 was delayed 3 weeks, making the problem even worse. And then after the game was released, well of course we had to immediately deal with all the problems. How could we think about making a PoE 1 expansion when we still have hundreds of thousands of people who are having bad experiences in PoE 2? There are crashes, there are severe in-game balance problems. How could I justify taking some of the most experienced developers we have off PoE 2 when it's on fire? Now after the Christmas break, we had to really admit something to ourselves. The most urgent priority was getting PoE 2 to a point where it didn't have major issues. And it's hard to even think about what PoE 1 needs when PoE 2 has really obvious problems that need fixing. We needed to get it to the point of stability and balance, and to fix the most severe deficiencies that PoE 2 has before we can take our eyes off it. So what does that mean? Well, it means that we can't really work on PoE 1 326 until PoE 2 0.2.0 has shipped. And then being honest, we probably need to support that for a couple of weeks after that as well. Now in the meantime, we are going to get a bunch of pre-production done on 326 with whatever people who are not needed to fix issues with PoE 2. And once 0.2.0 is sorted, I promise we will devote as many resources as are needed from our company to get 326 done as soon as possible. Unfortunately, I just can't promise a date right now. Now I'm really sorry for how this went down. Honestly, I should have predicted the fact that taking the PoE 1 team off PoE 1 would lead to this outcome. And I probably should have resisted doing it. But at every stage I just kept thinking, we still have time, and then we didn't have time anymore. Now we still have a lot to learn about how to run 2 games simultaneously. We were overconfident. We still need to work out how to structure our studio to make this possible. But we do have a solid plan for what we want to do with 326. Obviously I can't talk about it yet, but I'm hoping you guys are going to love it. I really want to thank you guys for all your support over the years. You guys do deserve better than this. And we will get 326 out as fast as we can. Okej, także wiele osób, które czekały na PoE 1, no będzie musiało poczekać jeszcze dłużej, czyli plan jest taki konkretnie. Najpierw ogarniają PoE 2
i nowy patch. Prawdopodobnie tutaj mówimy o tym patchu w PoE2 balansująco-nerfiącym, tym takim naprawdę dużym. No i prawdopodobnie tym, który może dodać jakieś nowe klasy. Zobaczymy. Więc to jest top prio. Nie PoE1. PoE1 zostaje zepchane na boczny tor. I PoE1 zajmą się dopiero, po pierwsze, kiedy ten patch duży wyjdzie w PoE2, czyli no prawdopodobnie luty, i podejrzewam, że jakieś nowe informacje niedługo będę wam mógł przekazać a propos tego patcha, albo jakiegoś przygotowania czegokolwiek w PoE2. No i dopiero jak ten patch zlaunchuje i ten patch przejdzie, to oni jeszcze parę tygodni nad tym patchem będą pracować, będą cały czas skupieni dalej na PoE2 i dopiero wtedy, kiedy będą przekonani, że wszystko jest ok i nie zostawiają, wiecie, płonącego świata za sobą, przejdą na PoE1. I w tym momencie już coś powiedział Jonathan właśnie, że jakieś tam prace powoli się zaczynają nad PoE1, czyli oddeleguje część osób, które są mniej potrzebne w tym momencie w ogarnianiu PoE2 do PoE1 już teraz. No ale te główne prace nad PoE1, kiedy to Jonathan znowu przeniesie tych ludzi, albo wróci tych ludzi z PoE2 do PoE1, ten cały team, który pracował nad endgame'em i oni tam dokręcą, patrzy właśnie w ligę w PoE1, to będzie dopiero po właśnie tym dużym patchu w PoE2, który będzie się wiązał prawdopodobnie z tym resetem ekonomii, z nową ligą, o czym będę was informował. Także jeżeli ktoś czeka na ligę w PoE1, to myślę, że będzie musiał poczekać przynajmniej do marca. Ale o wszystkim będę was informował na bieżąco oczywiście. Jeżeli dostaniemy nowe informacje, to będziecie mieli serwowane info od razu, jak szybko tylko się to da. Także słuchajcie, w tym filmie bardzo wam dziękuję za oglądanie. Widzimy się w kolejnym i widzimy się też na streamach. Jeżeli się podobało, to subskrybuj. Jeżeli chcesz być cały czas podpięta, to subskrybuj. I wpadaj też na Discord, do którego link jest w opisie, bo tam znajdziesz masę ludzi grających w PoE. Oni pomagają, czy to w buildzie, czy to w handlu, czy to w itemizacji. Tam po prostu jest zawsze grupa chętna do pomocy i tam też są zapisy do gildii. Jeżeli szukasz gildii, mamy już 4 gildie, łącznie 1000 osób w PoE2. No i szykujemy się właśnie na nowe ligi, na nowy content z PoE2 i w przyszłości te gildie będą przechodzić całe na prawdziwe PoE2. Więc jak już teraz zajmiesz sobie miejsce, no to będziesz miał tak jakby safe zone, można powiedzieć, i będziesz miał z kim grać. Albo przynajmniej będziesz miał się do kogo odezwać, jeżeli potrzebujesz pomocy. Zawsze lepiej w community. Trzymajcie się, do następnego, elu!